No i przyjazd do Poznania nie jest niczym szczególnym, bo każdy kiedyś w życiu wraca do korzeni. Każda ulica mi coś przypomina. Tu spędziłem 17 lat, bardzo ciekawych lat, studia, potem praca i koncerty i tak dalej. I jednocześnie wydawało mi się, że ja się tu przydam do czegoś. Ameryka nauczyła mnie przede wszystkim dyscypliny, nauczyła mnie budowania struktur, nauczyła mnie bycia skutecznym. Przyjeżdżając do Polski wcześniej sporadycznie widziałem, że mimo tego, że upadła żelazna kurtyna, w dalszym ciągu jest bariera kulturowa, która sprawia, że w szczególności młodzi ludzie nie mają tej łatwości startu, że coś ich blokuje. No i z tego myślenia powstał Instytut Rozbitek i festiwal. Inspirowałem się Redfordem i tym, co on zrobił w Sundance. I wtedy spotkałem Rozbitek na mojej drodze. Zakochałem się w parku przede wszystkim, potem oczywiście pałac, i właściwie strych. Park i strych pałacu to były te dwa miejsca, które mnie uwiodły. Odległość Rozbitka od Poznania wydaje mi się jest idealna. Przejazd 45 minut to nie jest żaden wyczyn. Rozbitek jest taką wyspą kompletnej iluzji, fantazji. Ten dystans bardzo pomaga, żeby się skupić, żeby popracować i na chwilę wyłączyć z takiego codziennego rytmu, z codziennej rutyny. Zasadą jest otwartość tego miejsca, czyli i także koncepcja pełnego człowieka, czyli chciałbym, żeby tutaj działy się rzeczy, które dotyczą różnych aspektów kulturalnej aktywności człowieka, czyli właściwie wszystko, ale film i muzyka będą nadawały ton. Jak na razie działa to świetnie. Przyjeżdżają tłumy na festiwal Transatlantyk i przyjeżdżają tłumy do Rozbitka, kiedy jest on otwarty w czasie festiwalu. 1, 2 i 3. Ja myślę, że ty nie chcesz siedzieć na tym krześle. A dlatego jest taka propozycja jednak może, żebyś schodził na widownię. A gdybym był przy harfie, gdyby to krzesło przy harfie stało... 1, 2 i 3. Test 1, 2 i 3. Hello. Nice to see you. How are you? I'm very well, thank Did you sleep well and everything? Yes, good. Okay, marvelous, marvelous. Dziękujemy. Idziemy dalej, tak? Czyli drogi Janie, prosimy, żebyś powiedział ten tekst tak do wszystkich, żeby każdy wiedział, jakie są znaki, żeby to przejść teraz, bo tu jest parę osób, które... Dobra, ale szybko, bo tego... Dobrze? Gloria Campaner, znakomita włoska pianistka o międzynarodowej sławie, zagra drugi koncert fortepianowy Rachmaninowa z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej pod dyrekcją Moniki Wolińskiej. Jestem coraz bardziej zakochany w Orkiestrze Gorzowskiej. Młody, pełen energii i profesjonalizmu zespół. Prowadząca go Monika Wolińska, dyrygent. Też rzadki przykład wielkiej klasy, wielkiego zawodowstwa i do tego serca wielkiego i pasji, bez której nie ma muzyki, nie ma sztuki w ogóle. Przyszło do nas kilka ofert i jedną z nich była Orkiestra z Gorzowa, która napisała bardzo ładny list w takim tonie, którym się różnił od wszystkich innych listów. Zainteresowałem się od razu i przyjechałem zobaczyć ich w akcji. Przyjechałem na dużą próbę, posłuchałem i się zakochałem. Orkiestra Gorzowa jest wybrana, aby otworzyła festiwal. Raz, 1, 2 i 3. Jeszcze coś zobaczę, bo będzie najpierw fortepian tu, prawda? I potem go panowie przesuwacie, tak? Przesuwać fortepian, dobra? Zawsze wierzyłem, że chłopcy z małych miast
i mają większe marzenia i większe ambicje. Choćby dlatego, że są w sposób naturalny oddzieleni od świata wielkomiejskiej jakby kultury, łatwości dostępu i kiedy ich się wrzuci w ten świat, to jest on dla nich zaczarowanym ogrodem i ich wyobraźnia, ich pasja, wszystko razem nagle działa ze zdwojoną siłą. Ciągle jest we mnie mnóstwo tego napędu i tego chłopca z Konina. Każde z miejsc, w którym mieszkałem, miało oczywiście wpływ na to, jak żyłem i co robiłem. W Koninie miałem liceum, które było fantastycznym początkiem mojej kariery zawodowej, mogę tak powiedzieć, bo tam zacząłem komponować. Napisałem hymn szkolny, który był przez 20 parę lat wykonywany regularnie. Potem miałem zespół rockowy, grałem w kabarecie szkolnym, czyli jakby te fundamenty wolności tworzenia, wolności ekspresji, to stamtąd. Potem, nie wierząc, że muzyka może być moim zawodem, wybrałem się na studia prawnicze do Poznania. I Poznań był takim pierwszym wielkim miastem, które poznałem z bliska. On był fenomenalny, uruchamiając zupełnie nowe rzeczy we mnie. Spotkanie z Teatrem 8 dnia było dla mnie bardzo ważne. Może jeszcze ważniejszy był wyjazd do Grotowskiego chwilę wcześniej, bo staże we Wrocławiu Grotowskiego były taką rewolucją w moim myśleniu. One zmieniły właściwie wszystko. To miało taki charakter wstrząsu, na którym zbudowałem całą następną część mojego życia. Pisałem dużo dla teatru w Polsce i to były głównie teatry alternatywne, czyli takie, które wyrastały z ruchu studenckiego, ale miały bardzo silną tożsamość i były ciekawsze niż większość teatrów zawodowych. Robiłem także dla teatrów tak zwanych dorosłych, od klasyki typu Nieboska Komedia czy Kordian, aż po spektakle w Teatrze Studio. Jeśli chodzi o film, to przygoda zaczęła się tak trochę na marginesie moich teatralnych zainteresowań. Kiedyś Jerzy Satanowski zaprosił mnie do współkomponowania muzyki do filmu, co było jednym z pierwszych epizodów. Powoli zmieniały się moje fascynacje i z koncertującego muzyka stałem się kompozytorem muzyki filmowej. Studia były ciekawym czasem, ponieważ po pierwsze one nauczyły mnie ładu w myśleniu. Ja zawsze miałem skłonności do poprawnego posługiwania się językiem polskim, a tam jeszcze dodatkowo uczono mnie precyzji, odpowiedzialności za słowo. Wybrałem seminarium profesora Ziembińskiego, to była logika, teoria państwa i prawa, czyli bardzo szczególne miejsce w tej strukturze studiów prawniczych, gdzie myślenie było formowane przez taki filtr logiki i dużej precyzji. I to mi niesamowicie pomogło potem w życiu, ponieważ byłem w stanie sam swoje kontrakty czytać. Kiedy byłem początkującym kompozytorem w Stanach Zjednoczonych, wtedy nie stać mi było ani na agenta, ani na prawnika. Natomiast sam potrafiłem kontrakt przeczytać, zorientować się, co mi tam grozi, czy też, że jestem bezpieczny. I w końcu doszło do tego, że to ja poprawiałem kontrakty moim agentom lata później, ponieważ gdzieś tam miałem ten poznański trening. Leszku, pomysł jest taki, skoro tak się mówiliśmy, że mamy u Ciebie urodziny, no to jakbyś mógł mi taki prezent zrobić, że zagrałbyś temat z Niewierny. To jest temat, który... Ja Janie, czy możesz zaprosić Leszka Możdżera?
Cześć, witaj Leszku. Super, że jesteś, wiesz. Cieszę się bardzo. Fortepian należy do ciebie, ja na chwilę tylko podejdę do ciebie z nutami, wiesz. Połączyła nas Niewierna między innymi, no? I to było Los Angeles, to był pierwszy taki wielki nasz Tak, są bardzo słabe fortepian, bo no pamiętam. właśnie. I sobie gdybyś po prostu mi na urodziny zagrał ten temat jeszcze raz, bo to jest ulubiony temat księżniczek A masz jakieś nuty? arabskich. No mam właśnie nuty, przyniosłem nuty, proszę bardzo. Jak ja je dokładę, bo one tak... muszę tak mieć po prostu tak płasko. tak. A gdzie są te nuty w ogóle? Są gdzieś, tak? Nie wiem. A już je widziałeś? Nie. Nie. Nikt nie widział nut do Niewiernej dla ułatwienia. Ja ci przypomnę, wiesz, dlaczego to mniej więcej było tak, wiesz? Chciałbym tylko zobaczyć parę obrazków po prostu, żebyśmy zobaczyli, jak oni grają razem, jak oni grają taką grę sam. Amerykanie docenili to, co moją muzyką wnosiłem. Pierwszą nagrodę dostałem w życiu amerykańską właśnie za teatr. To był Nowy Jork, 91 rok. Zrobiłem mnóstwo spektakli, nie wiem, 20, 30 w tych pierwszych 2-3 latach. Głównie na małej scenie, eksperymentalnej scenie dużego teatru Los Angeles, który nazywał się Taper Two, gdzie wylęgło się mnóstwo spektakli, które potem były przebojami amerykańskimi typu Angels of America. To był fenomenalny okres, ponieważ nic mi nie płacili prawie, ale za to komponowałem ogromne ilości muzyki i zbudowałem sobie bibliotekę niesamowitą. I warsztat mój bardzo się poprawił, bo po prostu robiłem to, co kompozytor powinien robić. Dzień i noc pisałem muzykę. Uciekłem z teatru świadomie. Nie mogłem robić innej muzyki poza bardzo kameralną, a mnie fascynował świat muzyki symfonicznej. I ta droga mogła być otwarta tylko w filmie. Taki przełom dla mnie to było całkowite zaćmienie Agnieszki Holland. To mi otworzyło wiele miejsc. Przede wszystkim Sony Classical, najbardziej wtedy renomowana firma płytowa na świecie, podpisała ze mną kontrakt. Stałem się kompozytorem ich stajni. To był przywilej, jakim marzył każdy żyjący kompozytor muzyki współczesnej. Ja nawet nie doceniałem tego tak bardzo, bo miałem w sobie wtedy jeszcze arogancję młodego mężczyzny i pędziłem do przodu. Wydawało mi się, że to mi się należało, że to wydarzyło się stanowczo za późno i pobiegłem dalej. Teraz, kiedy na to patrzę, to mam świadomość rewolucyjności tego momentu, ile to znaczyło i jakie to było ważne i że to był kolejny bardzo ważny krok w budowaniu kariery. Rozumiem. Oni już wiedzą, tak? Zaraz to przećwiczymy. Właśnie, bo ja się uczę. To jest moja pierwsza lekcja dyrygowania, także wygrajcie cokolwiek, tego w ogóle mnie uwagi. Rozluźnij się, poczuj korzenie w ziemi, Już czuję. Głowę w kosmosie mam. Korzenie. głowę w kosmosie, otwórz serce i możesz dyrygować. Uwaga. Puch. No co wy, no Utwór numer 315. Uwaga. Ciuch. Doskonale. O, to dobre. Ja potem będę tam medytował, robił różne rzeczy. W ogóle się nie przejmujcie mną. Skończymy mniej więcej razem, tak? Ja mogę się spóźnić, ale to nie ma znaczenia. Uwaga. Puch. Ładnie dmuchają. Cudownie. Schemat. No, próź mi. Po prostu tak, żeby tylko tak. To jest temat, ja mogę taktować, bo to potrafię, wiesz? Ja będę robił kompletną Sobie? gimnastykę, wiesz, ja będę się zamyślał. My God!
And the Oscar goes to Jan A.P. Kaczmarek for Finding Neverland. Oscar był i zamknięciem dużego etapu mojej pracy, bo ja dostałem Oscara po 15 latach pracy w Hollywood, czyli to nie był dar dla debiutanta. I jednocześnie był otwarciem nowego etapu. On uwolnił mnie z pewnych obowiązków. Ja zazdrościłem sportowcom, że u nich wszystko jest jasne, prawda? Jak jeżeli skoczysz 2 metry ileś, no to jesteś mistrzem świata. Dobiegniesz pierwszy na metę, no to dobiegłeś pierwszy na metę. W sztuce, w muzyce oczywiście jest to ciągle błądzenie po niezdefiniowanym terenie, gdzie jedni uważają, że dokonałeś czegoś niezwykłego, a inni myślą sobie, że to jest kompletnie beznadziejne. I oczywiście nagroda zawsze jest dyskusyjna, prawda? Można polemizować, czy ona się należy, czy nie należy, czy w ogóle powinno się dawać. Ja uważam, że nam, artystom, należą się nagrody, ponieważ one na chwilę uspokajają nasze wątpliwości. Jestem częścią klubu bardzo ekskluzywnego. Jestem członkiem Akademii Amerykańskiej, jestem pierwszym Polakiem w historii, który jest członkiem Komitetu Wykonawczego Akademii, gdzie w kilkanaście osób decydujemy o regułach gry, gdzie dyskwalifikujemy, akceptujemy. To jest bardzo przyjemne i tutaj też przydaje się moje prawnicze wykształcenie, ponieważ w tych debatach z kolegami, kiedy trzeba stanowić nowe przepisy w naszej części Akademii, w części muzycznej, to często mój głos jest bardzo doceniany. Widzów telewizji chciałam poinformować, że to nie jest reżyserowana owacja, ona jest prawdziwa. Tak Jana wita Poznań na scenie auli imienia Adama Mickiewicza. Drogi Janie, ja tylko dorzucę parę szczegółów z twojego życia artystycznego, niedługiego, ale bardzo owocnego. Coś o twoich pierwszych razach, jeśli pozwolisz. Dowiedziałam się, że po raz pierwszy swój wielki artystyczny sukces odniosłeś w liceum w liceum w Koninie, liceum numer 1, kiedy napisałeś Wydaje mi się, że miałem dobre życie i mam ciągle dobre życie. Robię cały czas rzeczy, które mnie pasjonują. Największe uniesienie, taka jak radość życia mnie ogarnia z reguły wtedy, kiedy piszę albo wykonuję utwór, który właśnie mi się udał. Wychowałem się w czasach, kiedy marzenie było działalnością nieodpowiedzialną. W związku z tym nie używałem bardzo długo słowa marzenie. W ogóle nie wiedziałem, że marzę. Okazało się, że marzyłem i wiele z tych marzeń się spełniło. Teraz pewnie marzę dalej, ale w dalszym ciągu nie jestem w stanie powiedzieć, jakie mam marzenia. Właściwie jest tylko jedno, które gdzieś tam już zapisałem w głowie i wypowiadam je często, że ja ciągle zakładam, że nie pisałem jeszcze dzieła życia i że ono przyjdzie do mnie za chwilę i jest po co żyć.